Czy wiesz, za co klienci płacą najwięcej? Wcale nie za grafikę, nie za teksty, nawet nie za kod, jeżeli jesteś programistą. We wrześniu na moje konto wpłynęło mniej więcej 96 000 złotych. I ta liczba nie wzięła się znikąd. Największe pieniądze płacą klienci za coś, czego większość freelancerów nawet nie oferuje. Ja to nazywam chaosem premium i dzisiaj dokładnie Ci to wyjaśnię. Witam Cię bardzo serdecznie w moim comiesięcznym sprawozdaniu finansowym. Najbardziej transparentnym raporcie z pola bitwy polskiego freelancingu. Dzisiaj nie tylko pokażę Wam każdą złotówkę, która wpływała na moje konto, ale przede wszystkim ujawnię koncepcję, która stoi za tymi zarobkami. Tą koncepcję, jak już wspomniałem, nazywam chaosem premium. To jest ta jedna rzecz, która oddziela freelancerów, którzy zarabiają 3-5 tysięcy złotych miesięcznie, od tych, którzy fakturują swoich klientów na dziesiątki tysięcy złotych. I gwarantuję Wam, jak to zrozumiecie i zastosujecie, to też Wasze zarobki i stawki wystrzelą w kosmos. Ale najpierw chcę też podziękować partnerom mojego bloga, mojego kanału YouTube'owego, dzięki któremu mogę dzielić się z Wami wiedzą. UseMe, czyli platforma do rozliczeń dla freelancerów. Bo rozliczanie się z freelancerami powinno być proste, a nie chaotyczne. Viral Media to ekipa, która dba o mój kanał YouTube'owy, montuje moje filmy. Dzięki temu na moim kanale jest porządek, a nie chaos. Hostinger to dostawca hostingu, stabilna strona to fundament uporządkowanego biznesu online. Rainet, jeden z najlepszych terenów, z jakich kiedykolwiek miałem okazję korzystać. I niezależnie od tego, czy w firmach, z którymi współpracuję, wdrażam agentów AI, czy doradzam im w marketingu, w 9 na 10 firm, z którymi rozpoczynam współpracę, widzę dokładnie ten sam problem. Totalny chaos. Zespoły w danej firmie czy w danej organizacji nie wiedzą, kto jest za co odpowiedzialny. Proces sprzedaży to często dziki zachód. Brakuje podstawowych systemów do zarządzania relacjami z klientami. Procedury? Często tylko w głowie szefa. A wdrażanie nowego pracownika? To improwizacja na żywo. I teraz uwaga, najważniejsza rzecz. Większość freelancerów współpracujących z takimi firmami staje się po prostu częścią tego chaosu. Może dostajesz zlecenie na napisanie tekstu. Piszesz i wysyłasz mailem. Masz zrobić grafikę? Robisz i wrzucasz na mój transfer. Wykonujesz swoje zadania w kompletnym oderwaniu od reszty. Jesteś po prostu takim zewnętrznym trybikiem w dosyć chaotycznej maszynie. Hej, zrobiłem świetną grafikę. Wysyłam ją gdzieś. Chyba mailem, może na Slacku. No tak, ale nie pamiętam hasła do Asany. Czekaj, mamy Asanę czy Trello z tym klientem? No, czekam na feedback. W każdym razie czekam na feedback. Czy to brzmi znajomo? To jest dokładnie w ten moment, w którym tak naprawdę zostawiasz pieniądze na stole. Spróbuj na chwilę wyobrazić sobie zupełnie inny scenariusz. Wchodzisz do klienta i pierwsze co mówisz, stop. Zanim napiszę chociaż jedno zdanie tego tekstu, zróbmy porządek. Postawmy prostą tablicę w Asanie do zarządzania contentem. Ustalmy proces akceptacji materiałów. Stwórzmy jakiś taki szablon briefu, żeby każdorazowo nie tracić czasu na dopytywanie o podstawy. I to jest dokładnie ten moment, w którym przestajesz być po prostu zwykłym wykonawcą, a stajesz się konsultantem. To jest moment, w którym zaczynasz zarabiać na chaosie premium. Chaos premium to dodatkowe pieniądze, które klient jest gotów zapłacić komuś, kto nie tylko wykona usługę, ale przede wszystkim wprowadzi porządek, system, no i w pewnym sensie procedury do takiej firmy. Dlaczego to jest takie niesamowicie cenne? Bo po pierwsze, rozwiązujesz problem, o którym klient często nawet nie wiedział, że go ma. Ten chaos kosztuje go gigantyczne pieniądze w postaci straconego czasu, błędów komunikacyjnych i nieefektywności. Po drugie, stajesz się kimś niezastąpionym. No bo jeśli wprowadzisz taki system, klient nie może Cię łatwo zastąpić kimś tańszym, bo ty znasz jego procedury od podszewki. I po trzecie, automatycznie, z definicji, wyróżniasz się na tle konkurencji, która tylko wykonuje zadania. Ale może sobie myślisz, hej Michał, ale przecież ja jestem tylko copywriterem, a nie jakimś konsultantem od procesów. Rozumiem to, ale właśnie o to chodzi. Nie musisz być ekspertem od zarządzania projektami. Wystarczy, że zaproponujesz jasny proces. Dajmy na to prostą tablicę w Asanie z 4 kolumnami. Do zrobienia, w trakcie, do akceptacji, gotowe. Proste? Tak. A to rewolucyjne dla chaotycznego klienta. Zobacz, jak to działa chociażby z moją usługą KAO, czyli Chief AI Agents Officer. Kiedy przychodzą do mnie klienci z takim błyskiem wokół, okej, Michał, no to wdrażamy AI, chatboty, automatyzację, biorę wszystko. Problem, który tutaj się pojawia? No AI jest tak genialny jak bardzo dosłowny stażysta. Jeśli dasz mu chaotyczne polecenie i nieuporządkowane dane, wyprodukuje chaotyczne wyniki. Garbage in, garbage out. Śmieci na wejściu równa się śmieci na wyjściu. Dlatego często zanim wdrożę jakiegokolwiek agenta, najpierw krok pierwszy. Mapuję obecne procesy klienta. Jak faktycznie wygląda obsługa klienta? Gdzie są wąskie gardła? Co zajmuje najwięcej czasu? Po drugie, porządkuję te procesy, czyli dokumentuję każdy krok, eliminuję zbędne elementy, sprawdzam, kto za co odpowiada, tworzę jasne procedury. Krok trzeci, dopiero wtedy wdrażam automatyzację. No i za całość tego procesu klienci płacą premium. Bo nie kupują ode mnie tylko jednej automatyzacji, wdrożenie chatbota. Kupują uporządkowanie biznesu plus inteligentną automatyzację. I teraz najlepsze. Jak już wprowadzisz ten system, to klient dzwoni po kilku dniach i mówi:
Michał, nie wiem jak, ale nagle ludzie wiedzą, co mają robić. Nie mamy już takich codziennych, chaotycznych narad, tylko wreszcie jest porządek. No właśnie, to jest magia porządku. Zdarzyło mi się napisać na temat kilka książek o produktywności. Jedna nawet złapała się na listę bestsellerów Empiku. Jest to temat mi bardzo bliski. Ale to nie są jakieś bardzo skomplikowane rzeczy. Dość teorii. Zobaczmy, jak ta filozofia może przełożyć się na bardzo konkretne złotówki, jak przełożyła się w moim biznesie. We wrześniu 2025 roku ta strategia chaosu premium przyniosła mi łącznie 96 tysięcy złotych, z małym nawiasem 96 tysięcy i 36 zł i 35 groszy brutto. Dlaczego brutto? No bo moi klienci są z różnych miejsc, również z zagranicy i bardzo często zdarza się, że na przykład mam tam VAT 0, a na moje e-book jest 5%, ale okej. Zobaczmy konkretną strukturę tych przychodów. Usługi, czyli moje usługi jako marketing i KO, to 70%, co daje dokładnie 67 tysięcy złotych, 687 i 35 groszy. To taki prosty przykład chaos premium w akcji. To nie są pieniądze, które klienci wydają u mnie za robienie marketingu, za robienie agentów. To pieniądze za budowanie systemów sprzedażowych, uporządkowanych procedur content marketingu, wdrożenie narzędzi procedur, mapowanie customer journey, automatyzację powtarzalnych zadań. Klienci więc płacą za to, że przestają działać w chaosie, a zaczynają działać systemowo. To było pierwsze źródło przychodów. Drugie źródło przychodów to mój blog i produkty cyfrowe, które w tym miesiącu odpowiadają za jakieś 23%, czyli 22 tysiące złotych i 199. Tutaj głównym motorem napędowym była sprzedaż produktów cyfrowych, kursów online i to też pokazuje, że jako freelancer można zbudować przychody nie tylko z usług, ale też można zbudować takie źródło przychodów oparte na dzieleniu się wiedzą. Trzecie źródło to afiliacja, zaledwie 6%, około 1200 euro, co po dzisiejszym kursie daje jakieś 5200. Znowu, widzicie tutaj pewną spójność. Polecam moim klientom głównie narzędzia, które pomagają moim klientom i społeczności wprowadzić porządek. System do obsługi maila, do e-mail marketingu, CRM do zarządzania klientami, narzędzia do project managementu, platformy do automatyzacji. I nie polecam byle czego za prowizję. Polecam tylko to, co sam używam i co faktycznie rozwiązuje problem chaosu. Jest jeszcze jedno źródło przychodu, to jest YouTube. Odpowiada za w tym momencie 1% moich przychodów, czyli jakieś 950 zł w zeszłym miesiącu. Kanał rośnie powoli, bardzo mnie to cieszy, ale to póki co taki najmniejszy kawałek tortu, ale robi się coraz większy. Co najważniejsze dla mnie, YouTube to taka inwestycja długoterminowa. Moje filmy są oglądane 24/7, budują też autorytet i mam nadzieję, że z czasem przyciągają też klientów. Ale przychody to nie wszystko. W tym miesiącu miałem też spory, zaplanowany wydatek. Około 10 tysięcy złotych wydałem na reklamy, głównie w promocji bootcampu oraz moich produktów cyfrowych. To nie były przypalone pieniądze. To była bardzo świadoma i przemyślana inwestycja. Ten budżet tak naprawdę był podzielony na takie dwa główne cele. Po pierwsze, promocja filmów partnerskich. I tu poszło około 3000 złotych. Filmy, które nagrałem dla Uzmi, dla Hostingera czy dla Raineta. Chodzi też o budowanie zasięgu, świadomość marki, oczywiście sprzedaż ich produktów. To pozwoliło też dotrzeć do nowych odbiorców. No i drugi cel to właśnie promocja webinaru i lejka sprzedażowego. Tam poszło około 7000 złotych i tam targetowałem się na różne konkretne grupy freelancerów. To był też remarketing do ciepłej basy. No to prosta matematyka. Wydałem 10 tysięcy złotych w reklamę, która dała przychód bezpośredni z bloga 22 tysiące złotych. To ROI na poziomie 122%, czyli całkiem przyzwoicie. A to dopiero początek, bo część osób, które zobaczyły reklamy, kupi coś za miesiąc, część może za 2, część za przyjemność newslettera i kupi coś za pół roku. To też inwestycja długoterminowa. I teraz, czy widzisz tą różnicę? Freelancer wykonawca myśli 10 tysięcy złotych na reklamy? Zwariowałeś, ja nawet nie mam takich pieniędzy. Ale freelancer konsultant myśli, jak mogę przeznaczyć budżet reklamowy, żeby przyciągnąć idealnych klientów, którzy zrozumieją wartość systemu, który oferuję. To jest taka różnica w mindsetie, w sposobie myślenia. No to pytanie, jak to zastosować w praktyce w waszych biznesach? No to oto plan na najbliższe 48 godzin. Krok pierwszy. Zidentyfikuj chaos u swojego obecnego albo potencjalnego klienta. Zadaj sobie pytanie, czy mają dzisiaj CRM-a? A jeśli tak, to czego używają? Jak wygląda proces zatwierdzania materiałów? Ile razy dotychczas musiałeś pytać o te same informacje? Czy mają jakiś szablon briefu? Albo jak zarządzają projektami? Krok drugi. Zaproponuj prostą zmianę. Nie musisz robić rewolucji w całej firmie. Zacznij od czegoś małego. Spytaj ChatGPT, jak tutaj do tego systemu najlepiej się dopasować. Copywriter mógłby na przykład powiedzieć, albo proofreader mógłby powiedzieć, no to zróbmy prosty szablon, żeby nie tracić każdorazowo czasu na maile tam i z powrotem. Albo grafik, czyli osoba, która robi różnego rodzaju elementy graficzne do reklam. Stwórzmy jeden folder na Google Drive z jasną strukturą. Briefy, robocze wersje, finalne, zatwierdzone. Social Media Manager mógłby powiedzieć, no to postawmy taką tablicę do content kalendarza. Będziemy tam wiedzieć, co jest zaplanowane na cały miesiąc do przodu. Programista mógłby na przykład robić udokumentowany proces wdrożeniowy, a następnie dev nie musi się domyślać, co ma zrobić. Krok trzeci. Przedstaw to jako część twojej usługi. To jest kluczowe. Nie mówimy, hej, mogę wam pomóc z procesami. Zamiast tego lepiej powiedzieć,
żeby dostarczyć Ci najlepszą możliwą jakość, potrzebuję najpierw uporządkować proces współpracy. Dlatego na początek postawmy system, który zrobi to i tamto. Widzisz różnicę? W pierwszym przypadku to tylko dodatkowa usługa, a w drugim niezbędny element Twojego profesjonalizmu. No i krok czwarty. Wyceniaj to osobno albo podnoś stawki. Można do tego podejść na dwa sposoby. Opcja pierwsza to taki podział płatności. Konsultacja, wdrożenie systemu 2000 zł, realizacja projektu 5000 zł. Opcja druga, po prostu podnieś swoje stawki o 30-40%, zobacz co na to rynek, bo teraz dostarczasz więcej wartości. Osobiście wolę drugą opcję. Dlaczego? No bo unikam systemu, a muszę zapłacić za te dodatkowe rzeczy, może znajdę kogoś innego. Jak masz wyższe stawki na początku, to klient porównuje Cię z innymi konsultantami, a nie wykonawcami. No i spodziewam się pewnych obiekcji. Może część z Was teraz myśli, no ale Michał, ja dopiero zaczynam. Przecież nie mam autorytetu, żeby mówić klientowi, co ma robić. Jak brzmi odpowiedź na takie zadane pytanie, taką wątpliwość? Nie musisz mieć autorytetu mega konsultanta. Wystarczy, że powiesz, słuchaj, pracowałem z kilkoma klientami i zauważyłem, że współpraca idzie dużo lepiej, gdy mamy jasny system współpracy. Dlatego proponuję takie rozwiązania. To nie jest arogancja. To jest profesjonalizm. To właśnie wyróżnia kiepskich freelancerów od bardzo dobrych freelancerów. Oczywiście jest pewna obiekcja. Druga, alternatywna. Bo klient może powiedzieć, nie potrzebuję systemu, po prostu zrób mi tą grafikę. To jest taki moment prawdy. Masz dwie opcje. Weź zlecenie, zrób grafikę, zarob x złotych, będziesz wykonawcą, zapomnij o temacie. Opcja druga. Powiedz, rozumiem, ale w takim razie to prawdopodobnie jest projekt dla mnie. Polecę Ci kogoś innego, który świetnie sobie z tym poradzi. Brzmi trochę strasznie, co? Rezygnowanie ze zleceń. Ale to właśnie oddziela tych freelancerów, którzy zarabiają 3000 od tych, którzy zarabiają 30 000. Zdolność do powiedzenia nie projektom, które nie pasują do Twojego pozycjonowania, do Twojej marki, jest jednym z największych kluczy do zarabiania więcej. Może być jeszcze jedna obiekcja. Ktoś może powiedzieć, ale przecież wprowadzenie systemu to dodatkowa praca. Ja muszę się nauczyć asany, procesów. Klient może mieć takie obiekcje. Może wtedy powiedzieć, to prawda. To inwestycja czasu na początku, ale uczymy się tej współpracy raz i stosujemy to za każdym razem. Możemy stworzyć szablony do powielania podczas kolejnych tego typu zleceń. W ten sposób uczysz też klienta współpracy długoterminowej. To też powoduje, że Twoje stawki mogą rosnąć permanentnie. Tak więc to najlepsza inwestycja, jaką możesz zrobić. Nauczyć się tego typu procesów, a później je wdrożyć. No dobra, no to czas na krótkie podsumowanie. Punkt pierwszy. Często największe pieniądze wcale nie leżą w wykonywaniu zadań, ale w rozwiązywaniu problemów. Tak jak na przykład chaos operacyjny. Punkt drugi, chaos premium, to dodatkowe pieniądze za wprowadzanie porządku, systemu i procedur oraz uczenie klienta współpracy długoterminowej. Punkt trzeci, klienci często nie wiedzą albo nie mają czasu, żeby zastanowić się, jak ogarnąć ten chaos, dopóki im tego nie pokażesz. Krok czwarty, wystarczy zacząć od małych rzeczy. Szablon briefu, tablica w Asanie, uporządkowany folder. Krok piąty, przedstaw system jako część swojego profesjonalizmu, a nie jako dodatkową usługę. No i jeszcze jedna rzecz, o której nie wspominamy wcześniej. Jak już wprowadzasz ten system u klienta, to stajesz się partnerem, a nie dostawcą. A partnerzy po prostu zarabiają więcej, mają dłuższe kontrakty, no i często dostają polecenia. To nie jest tylko historia o pieniądzach. To jest o budowaniu biznesu, który działa, skaluje się i daje wolność. Jeśli ten pomysł, żeby przestać być tylko wykonawcą, a stać się cenionym konsultantem, który zarabia na chaosie premium, brzmi dla Ciebie fajnie, to dokładnie tym zajmuję się w moim programie mentoringowym. Uczę freelancerów, jak zbudować biznes oparte na usługach i zarabiać więcej. To nie jest program dla początkujących, którzy dopiero zaczynają. To nie jest też program dla osób, które szukają magicznej pigułki na szybkie pieniądze. To jest program dla freelancerów, którzy są gotowi podnieść swoje standardy, którzy chcą wskoczyć na wyższy poziom. Dla tych, którzy dzisiaj zarabiają 5-10 tysięcy, a chcą zarabiać 20 czy 30 tysięcy złotych miesięcznie. To system dla osób gotowych wdrożyć zmiany, no i niestety często wyjść ze strefy komfortu. W ramach programu mentoringowego pracujemy 1 na 1 nad Twoją ofertą, nad Twoją marką, nad strategią wplatania uporządkowanych procesów Twojej usługi, nad komunikacją wartości, żeby lepiej móc dyktować wyższe stawki, nad budowaniem po prostu systemu, który przyciąga danych klientów. Ale mój czas jest ograniczony, dlatego do tego programu przyjmuję zaledwie kilka osób. Jeśli czuję, że to coś dla Ciebie, to zapraszam Cię do takiej niezobowiązującej rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdzimy, czy mamy o czym rozmawiać. Wszystkie informacje oczywiście są w szczegółach w opisach poniżej. Tam też jest link, tam jest też mój dostępny kalendarz. To było kolejne podsumowanie finansowe miesiąca. Mam nadzieję, że ta lekcja i te liczby dały Ci taką trochę nową perspektywę na freelance. Jestem też ciekaw Waszych opinii.
Napiszcie proszę w komentarzu, czy napisz proszę w komentarzu, czy w swojej pracy skupiasz się tylko na dostarczaniu usługi, czy też aktywnie próbujesz współpracować z klientem jako jego partner i doradca. A może macie inne na to sposoby? No to chętnie porozmawiam na temat w komentarzach. A dzisiaj, no cóż, jak zwykle dziękuję za Wasz czas. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, to wiesz doskonale co robić. Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek, podbicie, cokolwiek tam pozwoli temu filmowi dotrzeć do szerszej grupy odbiorców. A teraz, raz jeszcze pamiętaj, nie bądź najlepszy w robieniu rzeczy bez sensu. Nie bądź częścią chaosu. Stań się uporządkowanym przedsiębiorcą, który uczy innych, jak pracować lepiej. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję, bo już niedługo kolejne materiały. No i do zobaczenia w następnym filmie.